Cześć moi mili, z tej strony Adam z kanału modelarskiego Tank Models TV. Dzisiaj będziemy poruszać się po półkach niczym mole, tak, mole książkowe, ponieważ zauważyłem, że podobają Wam się filmy, w których polecam książki. Dzisiaj chciałbym Wam właśnie zaproponować dwie kolejne pozycje. Dzisiaj to będą czyste monografie, mianowicie prezentowałem Wam swego czasu modele czołgów Cromwell. Tutaj mamy Cromwella, monografię Cromwella z wydawnictwa Militaria oraz, uwaga, też prezentowałem Wam te modele. Będzie to Cavalier i Centaur, również z wydawnictwa Militaria. Ja powiem Wam, że naprawdę jak pokazywałem Wam unboxingi, tam były właśnie różnego typu hule, czyli kadłuby. I na przykład był hul A, hul B, hul D. I tutaj warto właśnie zastanowić się, inaczej może nie zastanowić się, poznać jaki model czołgu sklejamy i czy na przykład ten model czołgu to jest na pewno ten model czołgu, który był używany powiedzmy w pierwszej dywizji pancernej generała Maczka na zachodzie. I zajrzymy sobie właśnie do tych dwóch książek. Więc co robimy? Zaglądamy. Ja tak naprawdę będę również z Wami razem oglądał pierwszy raz te dwie pozycje wydawnicze. Autorem obu jest pan Janusz Ledwoch, wydawnictwo Militaria, doskonale znane każdemu modelarzowi, więc moi mili, nie rozczarujemy się, przynajmniej tak zakładam, na 99,9%. Zapraszam do przejrzenia tych dwóch pozycji wydawniczych razem ze mną na właśnie moim kanale. I bardzo proszę, tak prezentuje się okładka tomu Militariów 373 z Cromwellem. Ilustracja może nie jest jakaś porywająca, mamy po prostu jadącego Cromwella delikatnie nałożoną w celach kamuflażu trawą, a jeżeli chodzi o drugą, ostatnią stronę, no to mamy Cromwella brytyjskiego z krótką lufą tutaj, następnie mamy polskiego Cromwella, jak i również czechosłowackiego. Oczywiście pierwsza dywizja Maczka Polskiego, co widzimy tutaj po oznaczeniu husarza. Oczywiście tych ilustracji jest dużo więcej, ale co w środku? W środku mamy bardzo fajnie właśnie opisaną całą monografię czołgu, od pierwszych typów, układów jezdnych, skąd ten czołg, w ogóle pomysł na ten czołg. I mamy masę rysunków technicznych w różnych rzutach, mamy z góry, z boku, więc tutaj na przykład podczas sklejania modelu możemy sobie porównać, czy aby na pewno producent dobrze nam wszystko wyprodukował. Tutaj mamy na przykład typ A kadłuba, następnie jest tak samo typ A, trzeba zwracać uwagę również na lufę oraz oczywiście na wieżę. I takich rysunków mamy dość sporo, bo tutaj już na przykład mamy właśnie Cromwella z kadłubem typu B. Pokazywałem Wam kilka unboxingów właśnie Cromwelli w skali 1,72, jak i również w skali 1,35, więc możecie sobie teraz porównać. Warto też zwrócić uwagę na układ jezdny, czy aby na pewno do tej wersji Cromwella są odpowiednie koła dodane. No i oczywiście też błotniki, na co warto zwrócić uwagę. Następnie, proszę bardzo, mamy kolejne zdjęcia Cromwelli, również bardzo dobrze opisanych. Tutaj mamy na przykład z kadłubem typu B. Następnie tutaj mamy wszystko, jeżeli chodzi o kadłub typ B. I na to zwracać uwagę, czy aby na pewno ten czołg był na przykład na wyposażeniu Wojska Polskiego. Tu mamy ciekawy czołg z kadłubem typu A, z armatą oczywiście MK3 i tutaj ma na próby zamontowany filtr zewnętrzny powietrza, też bardzo fajna, doskonale widoczny kadłub od góry, ale to jest dość nietypowy Cromwell, zwrócić uwagę należy na lufę. No i takich rysunków mamy dużo. Tu jest na przykład strzałem przeciwminowym, na przykład mamy tak samo opisane, jak wyglądały wozy dowodzenia. Tutaj mamy z armatochaubicą do niszczenia umocnień. Tu już mamy bardziej klasyczne, standardowe Cromwelle i tutaj na przykład kadłub typu F mamy. I zaraz dojdziemy z tymi kadłubami. No tutaj jeszcze chciałbym znaleźć zdjęcie, gdzie jest pokazane właśnie wieża odlewana do Cromwella, podobnie tak jak to tutaj ze skrzynkami bocznymi mamy na przykład Cromwella, tak samo z działem do niszczenia umocnień. I tutaj było bardzo ciekawa rzecz, na przykład ten model też omawiałem i tu mamy właśnie z tymi nożycami do usuwania właśnie
krzewów. O właśnie, tutaj mamy właśnie bardzo ciekawe, właśnie fajnie pokazane różnice między kadłubami. Tu mamy na przykład Cromwell typ A, tu mamy tak samo typ A, ale teraz należy zwrócić uwagę, że tu mamy gniazdo karabinu maszynowego zaślepione i tak jak będziemy tutaj poruszać się na dół, właśnie w tym modelu, no to mamy właśnie na przykład typ B poniżej. I tu już warto zwrócić uwagę, że tu już nam brakuje jednej skrzynki, tak samo w tym kadłubie, jak i tutaj. I warto zwrócić uwagę, tu mamy kadłub D, że na przykład jest zmiana w lukach właśnie kierowcy, jak i również tutaj strzelca łącznościowca. Warto na tego typu zwrócić uwagi, żebyśmy wiedzieli, jaki sklejamy kadłub. I to samo dzieje się z tej strony. I jeszcze, o właśnie, tutaj jest pokazana pełna skrzynka, że cały błotnik jest załadowany właśnie skrzynkami, a na tym kadłubie już tylko jedna skrzynka, bo widzimy tutaj współdzielony włas dla strzelca. No i warto zwracać również uwagi na same tyły, jak i również sam przód. I tu jest to doskonale przez pana Ledwocha wszystko opisane. Co jeszcze mamy ciekawego? Tu mamy właśnie ze skrzynkami z boku. Mamy luk komunikacyjny, tak samo opisany. Pokazany jest silnik. Bardzo ciekawe rysunki są, jeżeli chodzi właśnie o Cromwella. Tak samo jest Cromwell z wyrzutniami rakiet. Tu jest akurat na kadłubie typ B i tutaj mamy lotnicze niekierowane pociski rakietowe zamontowane na wieży. Te same, które były na przykład w Tempestach montowane. I tutaj teraz jest bardzo ciekawa rzecz, bo może ktoś wpadnie na pomysł skompletowania sobie pełnej drużyny. I bardzo proszę. Tutaj mamy wariant modernizacji czołgów szybkich MK3, MK7, Kawalier, jak i również Centaur. I bardzo proszę, tu mamy wszystko opisane tak jak należy. I oczywiście zdjęcia modelu w skali 1:1. To jest zdjęcie najprawdopodobniej zrobione w Wielkiej Brytanii. Tak, z Wielkiej Brytanii taki egzemplarz jest. No a tutaj mamy zdjęcia. Tutaj dostaliśmy wtedy Cromwella w Republice Czeskiej, przepraszam bardzo, w barwach Samodzielnej Brygady Pancernej w muzeach Lesanach, Republika Czeska, czyli pierwsza brygada pancerna czechosłowacka. No i kolejne rysunki, bardzo ciekawe. Tutaj powinien być też rysunek, może nie być, chociaż może nie być, z wieżą odlewaną. No i oczywiście oznaczenia i jakie były używane działa w danych poszczególnych egzemplarzach. I teraz posłuchajcie, bo nie chcę Wam też za dużo czasu zająć. Tu mamy Centaura, ten model też omawiałem Wam w skali 1:72. I następnie tu mamy właśnie Centaury pokazane z tyłu, bardzo podobne czołgi. I tak samo mamy malowanie i bardzo ciekawie jest pokazane też na zdjęciu jarzmo anteny z osłoną. No i oczywiście tutaj mamy wozy też techniczne. Tu jest akurat Centaur pokazany w wersji z dźwigiem. Link macie, też unboxing tego filmu macie oczywiście na kanale. Holujący Panzer IV. I to samo mamy bardzo fajnie rozrysowany układ jezdny. To jest układ jezdny na bazie właśnie czołgu Christiego. No i tak samo różnice w kadłubach mamy zaprezentowane. Zdjęcia archiwalne i są to zdjęcia naprawdę bardzo dobrej jakości. Rysunki techniczne. Tu mamy na przykład, o właśnie, tu mamy bardzo ciekawą rzecz. Centaur w wersji czołgu przeciwlotniczego, który był używany również w Wojsku Polskim na zachodzie, jak i również spychacz. Też ten model w plastiku jest dostępny w skali 1:72. No i tu chciałem jeszcze zwrócić uwagę, że te czołgi również właśnie tutaj jest inne przeznaczenie tego czołgu, ponieważ jarzmo strzelca karabinu maszynowego jest zaślepione. I to jest numer, posłuchajcie, Tank Powera, a dokładnie numer 367, gdzie jest omawiany czołg Cavalier in Centaur. Bardzo ciekawa pozycja. Mam nadzieję, że też posiadacie wiele pozycji właśnie wydawnictw Militaria w swoich kolekcjach i zapewne korzystacie z nich podczas sklejania swoich modeli. Moi mili, to wszystko.
Dziękuję Wam za uwagę. Mam nadzieję, że spodobał Wam się ten film. Oczywiście, jeżeli macie taką ochotę, zapraszam Was do sklepu, mediów społecznościowych, czyli Facebook, X. A jeżeli macie ochotę być informowani też na bieżąco, zapraszam Was oczywiście do raz, 2, 3. A teraz podsumowanie. Powiem Wam, że tak naprawdę to już podsumowanie było. Pośpieszyłem się trochę. Mam nadzieję, że powtórzę się, że film Wam się ten podobał. Jeżeli chcecie na przykład, żebym zaprezentował Wam inne publikacje, no to oczywiście piszcie w komentarzach. Jeżeli macie ochotę na przykład na prezentację też innych pozycji wydawniczych od właśnie wydawnictwa Militaria, jeżeli chodzi o na przykład autorstwo pana Janusza Ledwocha, rewelacyjny człowiek, mam nadzieję, że zostanie zaproszony do poprowadzenia jakiejś prelekcji na temat broni pancernej, a też i lotnictwa na jakimś konkursie modelarskim. I tak jak już mówiłem Wam, bardzo dziękuję Wam za uwagę. Zapraszam do odwiedzenia sklepu, mediów społecznościowych. Tutaj macie wszystkie adresy podane. No i tak jak powtórzę jeszcze raz, zapraszam Was również do raz, 2 i 3. U Was też tak gorąco jest? Ja już dostaję kota. Możliwe, że jak oglądacie ten film, ja już się pluskam w morzu. Trzymajcie się, na razie, cześć.